Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Syruć i chciałbym przedstawić Państwu teoretyczne podstawy mojego malarstwa w formie krótkich wykładów towarzyszących mojej wirtualnej wystawie retrospektywnej. Wykład pierwszy. Wprowadzenie. Chciałbym zaprezentować ewolucję formy mojej twórczości na przestrzeni lat. Graffiti pierwszy raz namalowałem w lipcu 1996 roku. Bezgranicznie zainteresowany tym zjawiskiem, kolorami, formą, eksplorowałem możliwości projektowania liter. Najpierw w zgodzie z pewnymi zasadami wywodzącymi się z klasycznego kanonu graffiti, potem z własnymi, których zbiór ciągle powiększałem, nadając coraz bardziej określony charakter moim kompozycjom. Na samym początku moje rysunki nie posiadały cech, które można by poddać analizie. Myślę, że wyodrębniły się dopiero około roku 1998, kiedy litery zaczęły tworzyć spójne szeregi z charakterystycznymi detalami na zakończeniach i skrzyżowaniach. Te bardzo dynamiczne kompozycje stawały się łagodniejsze i bardziej zwarte. Moim celem było takie dopasowanie liter do siebie, by nie pozostała żadna wolna przestrzeń. Całość osiągnęła solidny kształt spłaszczonego sześciokąta. Gdy zdałem sobie z tego sprawę, wyodrębniłem go, by stał się dodatkowym elementem kompozycji. Jego obecność spowodowała otwarcie formy i ujednolicenie kątów do wielokrotności 45 stopni. Ogrom możliwości płynących z tej geometrii doprowadził mnie do wielu syntetycznych rozwiązań. Biegle się nimi posługując, wypełniałem prostokątne pola, tworząc liter bardzo złożony i regularny wzór, który z czasem również został otwarty. W 2002 oddałem się improwizacji, polegającej na prowadzeniu konturu graffiti jedną linią bez oderwania. Na etapie przejściowym malowałem z projektów zawierających taki kontur, ale niemożliwość zatrzymania się zmuszała do szybkiego zastępowania niezapamiętanych fragmentów improwizacją. Całkowite uwolnienie się od konieczności przenoszenia szkicu na ścianę i pozostanie przy określonych kątach linii powodowało, że myślałem bardziej kolorem niż rysunkiem. Pomimo geometrycznej dyscypliny zawsze był obecny zaokrąglony kształt strumienia farby. To też w 2005 roku włączyłem łuki i inne krzywe do zbioru dopuszczalnych linii. Wraz z wprawą w szybkim kreśleniu zdyscyplinowanych improwizacji zauważyłem, że połączyłem tą wypracowaną estetykę z jej przeciwnością, malarskim gestem. W 2007 roku przerodziło się to w zupełnie nieskrępowany akt mieszania bezpostaciowych form. Można powiedzieć, że zgłębiłem wszystko to, co pomiędzy chaosem a szumem. Zafascynowany parametrycyzmem w architekturze zacząłem wprowadzać rytm do moich prac, równolegle zaczynając swoją przygodę z generowaniem grafik komputerowych. Kompozycje stawały się czystsze, pojawiały się płaszczyzny w jednolitych kolorach. W 2010 roku z chaosu pozostał tylko rozstrzał wielkości kształtów i wartości ich kątów. A rok później, dążąc do abstrakcji zupełnej, eksperymentowałem z oddzielaniem elementów od siebie. Nauczyłem się tak traktowania wszystkich dotychczasowych form równoprawnie. Posługiwanie się nimi w jednym obrazie to lepsze reagowanie na sytuację podczas improwizacji i utorowanie drogi do spontanicznego wymyślania form zupełnie nowych. Dążyłem do przestrzennego połączenia moich krawędziowych struktur wypracowanych w malarstwie i instalacjach ze strukturami, które znałem z generowania komputerowego. 2014 to rok murali z technologią rzeczywistości rozszerzonej i grafiką generatywną. Również pierwszy raz posłużyłem się sekwencją kolorów eksuberantu, co zapoczątkowało nowy okres mojej twórczości, o którym opowiem w kolejnych wykładach. Zapraszam do odwiedzenia mojej wirtualnej wystawy retrospektywnej w VR-czacie, gdzie znalazły się niemal wszystkie namalowane przeze mnie obrazy oraz wybrane murale. O tym, jak się tam znaleźć, przeczytają Państwo w opisie pod filmem. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.